to pamiętaj, że jakbyś się zakochał, to ja musiałabym cię znienawidzić, bo tak mi każe partia. Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z historią. Na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Dziś opowieść o Polakach. O Polakach, którzy Niemcy jako niewolników zatargali siłą do siebie. Niemcy od 1943 roku już przegrywały wojnę i to srogo. Potrzebowali siły roboczej, bo coraz więcej pochłaniał ich front. Na 10 niemieckich żołnierzy w czasie II wojny światowej 8 poległo na froncie wschodnim. Więc ta maszynka mieliła i ciągle wołała. W zamian za to przywożono ludzi, niewolników z podbitych krajów. I oni musieli budować gospodarkę Rzeszy. Nie będę dzisiaj opowiadał o jakimś konkretnym bohaterze, ale takie mozaiki, takie wyrywki, fragmenty jakby wycinanek różnych ludzkich losów polskich, które czasami z Bogiem i ze szczęściem kończyły się dobrze, ale w większości niestety nie. Kończyły się koszmarnie i tragicznie. To dziś właśnie ludzkie historie, ludzkie opowieści z Reichu, który, jak twierdził Führer, zdobędzie cały świat i 1000-letnia Rzesza nie będzie nigdy pokonana. Chciałem Wam bardzo podziękować za każde gesty wsparcia, jakie od Was dostajemy. To jest niezwykle ważne, bo kanał History Story trzyma się generalnie naprawdę na wsparciu widzów. Gdyby nie Wasze wsparcie, ten kanał i wszystkie opowieści po prostu by nie istniały. Pod naszym każdym filmem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego sobie kliknąć i wybrać odpowiednie progi wsparcia z przypisanymi do nich bonusami. Wszystko jest opisane, czytajcie i korzystajcie z tych bonusów, a naprawdę warto. Franciszek Wojda, ojciec jezuita, jako nastoletni chłopak był w Niemczech na robotach przymusowych. Udzielił świetnego wywiadu drugiemu zakonnikowi i opowiadał, jak właśnie trafił do małego niemieckiego miasteczka nad Renią, około 30 kilometrów od Renu. Do podobnego miasteczka jak te, które wybrałem, aby tą historię opowiedzieć. Hohenfreideberg to Dobromierz na Dolnym Śląsku, gdzie w tej chwili jestem. Małe, senne miasteczko. Dziś. W czasie II wojny światowej do takiego miasteczka dostarczono około 100 robotników przymusowych ze wschodu. Polaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, ale w większości dominowali Polacy. I właśnie opowieść z tego okresu, jak wyglądało ich życie, jak żyli z Niemcami i jak część tej niemieckiej społeczności po prostu zwariowała, oszalała, wierząc ślepo w Hitlera. Nagle miejscowy sklepikarz zaczął pluć twarz, wyrzucać ze sklepu. Tak jak Kurt Kamiński, na przykład aptekarz w Walimiu. Nagle miejscowy dentysta, kiedy przyszedł do niego robotnik przymusowy z chorym zębem, z uśmiechem pogłaskał go i powiedział, że wyleczy. Wyrwał mu zdrowy ząb, a chory zostawił. I zostawił tego człowieka z bólem, potwornym, bez pomocy. Jak to się stało, że ci zwykli ludzie, którzy jeszcze przed wojną byli sumiennymi katolikami, protestantami, chodzili do kościoła,
modlili się, stali się demonami. Ojciec Franciszek musiał zostać wysłany do Niemiec, dlatego że przyszedł sołtys z kartką i kogoś musiano dać. Nie był niezbędny dla przemysłu okupowanej w Polsce, więc pojechał tam. Bał się represji. Ze strony Niemców rodziny zgłosił się. Pojechał. Najpierw w obozie przejściowym. Dezynfekcja, strzyżenie, golenie, sprawdzanie. Niemcy bardzo bali się chorób i tyfusu. Uważali, że na wschodzie jest tylko tyfus i choroby. Dlatego właśnie w taki sanitarny sposób z robotnikami ze wschodu postępowali. I zaczęło się wybieranie. Jak na targu niewolników. Przychodzili, pytali, jaki zawód niezbędny, zbrojarz, spawacz, cieśla, stolarz, szewc. Pan Franciszek, w sensie ojciec Franciszek dzisiaj, ale wtedy młody Franciszek nie miał żadnego zawodu. Został z 25 Polakami i młodymi dziewczynami. Przyjechali właściciele, gospodarze, bauerzy i zaczęli wybierać. Jednemu źle z oczu patrzyło. Pan Franciszek czuł, że może to skończyć się źle. Dlatego wymknął się do innej grupy, a tamten zabrał całą ekipę, którą wybrał. I Bóg go nie opuścił. Udało się, bo tamten człowiek był bitym hitlerowcem, tak znęcał się nad robotnikami przymusowymi. Proszę wyobrazić, że ci robotnicy za namową innego poczciwego człowieka, dobrego Niemca, napisali list do Bonn, do miasta, do burgermeistra, aby coś z nimi zrobił. Coś zrobił z tym gospodarzem. Taka to była podła świnia. Ojciec Franciszek trafił do ludzi, którzy byli w porządku. Mieli syna na froncie wschodnim. Akurat było po Stalingradzie. Czy przeżył? Nie wiem, mówi. Nie rozmawiałem z nimi tak mocno. Widziałem tylko, że mieli zaświadczenie, że zaginął na froncie. Nie zginął, zaginął. I codziennie klękali i modlili się do Matki Boskiej, aby on ocalał. To widziałem. Czy rozmawiał ojciec Franciszek z nimi o sytuacji w Niemczech? Nie rozmawiałem. Oni się bali. Ja też dobrze nie znałem języka. Nie mogłem rozmawiać o sytuacji, dlatego że byłem Polakiem. Oni się bali swoich sąsiadów, a co dopiero mnie. Ojciec Franciszek trafił pod dach porządnych ludzi, więc mógł obserwować tą tkankę niemieckiego miasteczka. Tylko córka gospodarza, jego, przejawiała hitlerowskie poglądy. Tam w głowie zaczął się palić święty stos i oczy płonęły do Führera. Doskonale wiedzieliśmy, że jakikolwiek kontakt robotnika przymusowego z Niemką, pocałunek, dotyk, nie mówię już o zbliżeniu seksualnym, Polaka natychmiast powieszą publicznie, a Niemcy ogolą łeb i będą wozić jako pośmiewisko, a potem zamkną do obozu koncentracyjnego. I ta córeczka mojego gospodarza, wspomina ojciec Franciszek, misjonarz Zambii, że ona go zaczęła prowokować. Pyta go kiedyś: Franek, a jakbyś zakochał się w niemieckiej dziewczynie, to co? Odpowiadam, że na takie coś się nie zanosi. I to jest niemożliwe. No ale zobacz, gdybyś się zakochał w tej dziewczynie, jak zakocha się chłopak, to co byś zrobił? Mówię ci, że to jest niemożliwe, nierealne. To pamiętaj, że jakbyś się zakochał, to ja musiałabym cię znienawidzić, bo tak mi każe partia. I tak właśnie rósł i płonął w tych młodych ludziach narodowy socjalizm. Gospodarz powiedział Franciszkowi, że do 1936 roku, tutaj w Nadrenii, gdzie leży to miasteczko, to była strefa francuska, Entente. I dopiero w 1936 roku przywędrował Hitler. I obiecał, że jeszcze przyjedzie. I ci, którzy w niego wierzyli, czekali, aż wróci jeszcze raz. I spotka się z nimi na właśnie ryneczku tego małego nadreńskiego miasteczka. Całe to upodlenie i ta rasa panów tkwi w takich niewielkich szczegółach.
bo nie zawsze w tym jest brutalny czy bestialski mord. Jest czasami takie poniżenie i taka szpila, która wchodzi tu głęboko i tkwi. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby w takim miasteczku polski robotnik przymusowy umarł, zachorował, miał wypadek, to gdyby był pogrzeb, to od 7 lipca 1941 roku dzwon na tym kościele by nie bił. W ogólniku gestapo było zakazane bicia w dzwony, kiedy byłby chowany jakikolwiek polski robotnik przymusowy, czy w ogóle podczłowiek. W lipcu 1943 roku wyszedł kolejny okólnik, który zakazał Polakom korzystania z usług fryzjerskich. To podludzie też nie mogą korzystać. Martin Bormann grzmiał z radia do Niemców: Słowianie są po to, aby dla nas pracować, aby tyrać. Jeśli padną przy zaszczycie pracy w III Rzeszy, to nie należy się nimi przejmować. Wywieźć ich na gnój. Jakiekolwiek szczepienia, jakiekolwiek usługi zdrowotne im się nie należą. Dla nich są niepotrzebne. I później taki robotnik przymusowy, kiedy zachorował, przecież ludzie chorowali, idzie do miejscowego lekarza, bo ma przepustkę, może wejść. Ten lekarz wstaje i mówi: to niemiecki żołnierz bije się na froncie, a ty przyszedłeś tutaj do mnie po co? Żebym ja cię leczył? Ty masz pracować. I wyrzuca. Drugi wstaje, uderza w twarz i mówi: to ja tutaj pracuję cały dzień, leczę, mówi, Niemców, Arejczyków, a ty, po człowieku słowiański, przyszedłeś tutaj do mnie po pomoc, uderzę mnie w twarz i wyrzucenie. Tak wyglądała codzienność właśnie w takich miasteczkach III Rzeszy. W miasteczku był gospodarz, który był tyranem, katem dla polskich robotników przymusowych. Jednego przykuwał łańcuchami w nocy do żłoba. Tak. A rano przynosił miskę z jedzeniem. Przecież to nawet już nie było, że to jest podczłowiek. To nawet nie było podzwierzę, bo knur, wieprz w jego zabudowaniach miał więcej wolności niż on jako człowiek. I tak toczyło się życie w tym małym niemieckim miasteczku. Powoli nadchodziła klęska, ale wcześniej jeszcze uciekło 2 robotników przymusowych. I oni nie potrafili wyrwać się z Niemiec, nie mieli dokumentów odpowiednich, więc schronili się w lesie, ale nie mogli już wytrzymać tej gehenny. Trzeba było jeść, więc zaczęli przychodzić po cichu do tego gospodarza, u którego pracowali, i podbierać jedzenie i kraść różne rzeczy, żeby przetrwać. Gospodarze się zorientowali, bo na początku przez 2 tygodnie nikt ich nie szukał. Ale kiedy zaczęło ginąć w gospodarstwie żywność i inne przedmioty, zorientowali się, poszli do S-Amana, który zorganizował obławę. Tak S-Amanów było kilku, a obława liczyła kilkudziesięciu. Ludzie z miasteczka poszli polować na 2 Polaczków. Złapali tych ludzi, przyprowadzili publicznie na rynek i tam S-Aman ich publicznie rozstrzelał. Polakom wolno było tylko raz w miesiącu korzystać z kościoła, z mszy świętej. Ale zaraz po tej mszy wchodził na mównicę S-Aman, który nazywał się von Braun, zbieżność nazwisk ze słynnym niemieckim naukowcem od rakiet, i wygłaszał przemówienia. Na przykład mówił do nich: słuchajcie, wy macie naprawdę wielkie szczęście i radość Bożą, że możecie być tutaj w Rzeszy i pracować ku chwale Rzeszy, że wyrwaliście się z tego podłego, parszywego i leniwego polskiego reżimu. Myśmy stali, mówi Franciszek, i włos na głowie jeżu. To były banialuki totalne. Opowiadał również o krwawej niedzieli w Bydgoszczy. Jak to Polacy jak sępy rzucili się na ludność niemiecką, dusili, rwali i mordowali potwornie Niemców. Ktoś krzyknął wtedy w kościele, że to nieprawda.
Von Braun się zajeżył. Kto to powiedział? Cisza. Zaczął wyzywać nas od tchórzy, od szmaciarzy, od parszywych Polaczków. Ale nikt nie wydał i nie powiedział, kto powiedział do von Brauna, że to, co mówił o Polakach w Bydgoszczy, to całkowicie kłamstwo i nieprawda. Ojciec Franciszek wspomina, że była informacja, doszła do nich informacja. Alianci lądują w Normandii. Ale do wyzwolenia trzeba było jeszcze sporo czekać. Czuć było klęskę. Już początkiem marca przez miasteczko toczyły się niemieckie wojska. Konno, w samochodach, na wozach pruły po niebie alianckie samoloty, ale nie strzelały do nich, nie bombardowany, dlatego że na niskim pułapie była mgła i oni ich nie widzieli. Gospodarz mój powiedział, żeby chować się do piwnic. Ja pomyślałem sobie, do piwnic? Przecież jak runie bomba, zasypią nas żywcem, gruzem. To bez sensu. Do piwnic się nie będę chował. 7 marca 1945 roku nie było już nikogo. Ludność, ta, która wierzyła w Hitlera i ta, która od początku była przeciwna, połączyła się nagle. Wywieszać zaczęto na gankach białe flagi. I o zgrozo, za godzinę jedzie SS-mański konwój. Dowódca SS, widząc te flagi, odbezpiecza karabin i zaczyna strzelać po tych domach, po tych gankach, po tych oknach. Ludzie z powrotem wyskakują, chowają te flagi do skrzyń. Dalej Führer, portrety. SS-mani przejechali. Ja nie schowałem się w piwnicy. Słyszę warkot. Jedzie samochód, ale delikatnie kukam, czy to nie znowu ten niemiecki, a czy jakiś inny, taki szarawy. Wyciągnąłem, zamachałem białą chusteczką. Zatrzymał się. I to byli pierwsi żołnierze amerykańscy. Uśmiechnęli się, ale ja nie znałem języka. Na migi pokazali mi, że chcą się czegoś napić, że są spragnieni. Pobiegłem zatem do mojego gospodarza Klemensa, mówię, dawaj coś do picia. On dał im butelkę soku jabłkowego. Otworzyłem, wziąłem jego kufel, bo też mi dał, i Amerykanom nalałem do tego kufla. Amerykanie wzięli łyka i z kuflem pojechali dalej. Gospodarz pyta, gdzie mój kufel? Nieważne, że nastąpiło wyzwolenie, że fruwają pociski, że lecą amerykańskie i angielskie samoloty, że przed chwilą SS-man strzelał do ganków i do ludzi, a on się pytał, gdzie jest kufel. Obłęd. Jestem na dawnym cmentarzu w Dobromierzu. Kiedyś nazywał się Hohenfreideberg. Za moimi plecami jest grób pastora Wilhelma Dobera, który zmarł w 1919 roku i był pastorem tej parafii. Taki delikatny czas zatrzymany. Tutaj, pod Dobromierzem w XVIII wieku odbyła się wielka bitwa. W 1745 roku wojska pod dowództwem Fryderyka Wielkiego rozgromiły armię austriacko-saską. Marii Teresy, cesarzowej Austrii. Wielkie zwycięstwo. W stulecie tej bitwy na górze niedaleko stąd postawiono wieżę widokową za 272 talary. Kupę pieniędzy. Na 200-lecie tej bitwy szykowano się na wielkie obchody. Miał tu przyjechać osobiście Adolf Hitler. Tak zapowiedział. Dlatego, że 1942 roku, 1943 roku rozpoczęto przygotowania. Remonty ulic, budynków, wieży, schodów, parków, wszystkiego. Poczekano na Führera. Obiecał, że przyjedzie na 200. rocznicę tej bitwy. Hitler uwielbiał Fryderyka Wielkiego, kochał go i uważał za geniusza strategii, umysłu i w ogóle wszystkiego. Był to jego największy idol, mówiąc takim językiem młodzieżowym. Te wszystkie remonty, które powiedziałem, te wszystkie przygotowania odbywały się rękoma robotników przemysłowych. Odbywały się również wypożyczonymi z niemieckiego obozu koncentracyjnego Grossrosen więźniami. Hitler nie przyjechał do Hohenfreidebergu.
Nie przyjechał. Rocznica miała mieć miejsce w czerwcu 1945 roku. Hitlera już dawno nie było, padł Berlin, a III Rzesza rozsypała się w pył. A Hohenfreidenberg dziś nazywa się Dobromierzem. Franciszek Wojda nie wrócił po wojnie do Polski. Został w Niemczech. Tam skończył szkołę średnią, a potem studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim. Ojciec Adam Kozłowiecki zachęcił go do wyjazdu do Zambii jako misjonarza. Do Polski przyjechał pierwszy raz w 1965 roku i wtedy spotkał się z rodzicami i rodzeństwem. Do 1965 roku utrzymywał kontakty z rodziną Goeddelsów, do których trafił jako robotnik przymusowy w czasie II wojny światowej.